będę się przedstawiał, bo to piękne przedstawienie. Chciałbym, zanim zacznę, przeprosić wszystkich swoich nauczycieli, ze względu na to, że to będzie krytyka sposobu przekazywania wiedzy. Krytyka edukacji, ale w sposób taki, wydaje mi się, rzeczowy, bo nie uczymy prawdy. Prawda jest dzisiaj towarem mało poszukiwanym, a wydaje mi się, że sztuczna inteligencja jest pewnym antidotum na uzdrowienie tego procesu. Możemy więcej danych, nie tylko historycznych, ale żeby wreszcie nauczyciele zaczęli wyciągać wnioski na przyszłość. Nie podawali nam faktów, bo one są w podręcznikach. Można nas rozliczyć z tych faktów, ale co z nich wynika, nauczcie nas myśleć. Ten pan próbował zainicjować pewien proces. Zebrać od najbogatszych ludzi w świecie część majątku, wyliczając, że ten procent są w stanie w rok odrobić. I przeznaczyć go na edukację świata, w którym edukacja nie ma żadnego znaczenia dla władz. Podejrzewam, że gdybyśmy zrobili sondaż, to ma znaczenie dla obywateli, ale nie ma znaczenia dla władz. Ktoś kiedyś powiedział, że ciemną masą się dobrze rządzi i to jest cel mojego wystąpienia. Człowiek. Człowiek w tym procesie, edukacja i sztuczna inteligencja jako lekarstwo. Tezy, które on wygłasza, są piękne. Zresztą odciął się od swojej firmy, zajął się fundacją. Fakt, że to, co ma przelewane na konto, to z $20 milionów dziennie, jako apanarze, które mu zostały po szefowaniu jedną z firm. Nie będę wymieniał nazwy, ale wszyscy wiemy. Ale stać go na to, żeby przeznaczać własny majątek na budowanie szkół, zatrudnianie nauczycieli i edukowanie tam, gdzie nigdy edukacja nie dochodziła. Podejrzewam, że sztuczna inteligencja, szczególnie przy jego wiedzy, jest już stosowana. Wiedza prawdziwa, prawda obiektywna. Tego poszukujemy. Poszukujemy, żeby ktoś wreszcie się odniósł do tego, że fakty kłamią. Fakty kłamią, bo nie mówią do końca tego, co by powinny powiedzieć. Fakt to jest tak jak fotografia. Jeżeli do niej nie dodamy komentarza, to niewiele z niej widać. Sami wiecie, przyznacie mi rację, że spotkaliśmy się z takimi określeniami na pytanie nauczyciela, jak to ma być, to pan nie wie, co pan robi w tej szkole. Ale Einstein ma na to lekarstwo, bo cytuję go dość często, który powiedział, że niczego nie wytłumaczysz w prosty sposób, jak sam tego nie rozumiesz. Więc to było zastąpienie niewiedzy agresją do ucznia. I grzecznie uczeń spuszcza uszy i próbuje przez korepetycje za pieniądze rodziców nadrobić niedoróbkę procesu edukacji. Człowiek w tym systemie i prawda, ten człowiek będzie uczciwy. Jeżeli go wyhodujemy w prawdzie, to będzie uczciwy z natury. Podobno człowiek rodzi się z natury uczciwy, ale nie wiem, czy sztuczna inteligencja jest w stanie to zdiagnozować, patrząc na Hitlera, chociaż też jak miałem przyjemność mieć swój wykład na Futures of the Year i tam właśnie podałem anegdotę, że profesor z Akademii Sztuk Pięknych z Wiednia powinien być pozbawiony profesury, tylko dlatego, że oblał go na egzaminach wstępnych. Gdyby go przyjął, malowałby obrazki, byłby wielkim malarzem, a nie wielkim mordercą. Także bieg historii jest zależny od edukacji. To jest czysty przykład. Najgorsze, że edukacja uczy segregacji. Martwo podchodzimy do prawa w danym państwie i mówimy, że to prawo jest złe. Jeżeli jest jakiś podział społeczny, jest zły. Przyroda, brak dbałości jest źle. A gdzie człowiek w tym państwie? Czy ktoś kiedyś analizował, jakie jest społeczeństwo? Piętnujemy niektóre państwa z góry. Patrząc na jej szefa rządu, szefa partii, mówimy, że państwo jest złe.
ale nie wiemy pewnych rzeczy, bo mamy rozdwojenie jaźni w edukacji. U nich się wykorzystuje ten czerwony krąg. U nich się nie dostarcza wiedzy, separuje się od nowinek technicznych. Ludzie nie docierają do mediów, bo media są tylko rządowe. Zresztą pokażę na przykładzie Rosji, bo to jest najbezpieczniejszy temat. Nie chciałem poruszać innych państw, bo Rosja jest dzisiaj w zainteresowaniu. I też chcę pokazać, że Rosja nie jest zła. Zły jest rząd rosyjski. Oligarchowie są źli, bo dla pieniędzy zrobią wszystko. A kto z państwa zna przynajmniej 100 Rosjan, żeby powiedzieć, że średnia jest taka, że są źli? Ale każdy z nas mówi, że Rosja jest zła. Ja wcale nie bronię ich za to, co robią. Ja mówię generalnie o państwie, o polityce, o agresji. To nie jakiś tam obywatel Rosji w dalszej części, nie blisko Europy, morduje, nakazuje mordować, bo on nawet może nie wiedzieć z mediów, że jest taka masakra, bo takim się pokazuje informacje, że to naród ukraiński morduje Rosjan. Oni rosną w tym, więc tak jak mówiliśmy o wyhodowaniu uczciwego człowieka, tam się hoduje człowieka nieświadomego. I jeszcze zabija się jego dążność do wiedzy. Co ciekawe, te państwa na czerwono z góry te ustroje traktujemy jako złe. Czy ktoś wie, jaka jest doktryna państwa komunistycznego, jaka jest doktryna państwa socjalistycznego? Idealna. Więc dlaczego krytykujemy to państwo? Bo jeżeli by ono wypełniło wszystkie normatywy, które są napisane w definicji, w słowniku geopolityki, to człowiek jest zły. Nie mówimy o naprawie człowieka, o zmianie filozofii. Kompletnie nie mówimy. Zajmujemy się wszystkim innym. Tolerujemy to, co po lewej, bo wypada. Na to, co po środku, nie bardzo wiemy, co powiedzieć. A po prawej stronie mamy różne rodzaje demokracji, ale generalnie uważamy, że ta zachodnia demokracja to jest wzorzec metra pod Sewr, pod Paryżem i wszyscy mają mieć taki ustrój w swoim państwie i będą szczęśliwi. Jeden z polityków powiedział, że demokracja to jest ustrój, który nie jest dobry, ale nic lepszego nie wymyślono. Nie ma idealnego ustroju dla państwa, bo tak jak nas jest tutaj kilkadziesiąt osób na sali, to każdy jest inny. I nigdy w życiu nie dopasujemy tak warunków funkcjonowania, żebyśmy wszyscy powiedzieli, że jest tu na tej sali jest idealnie. Każdy zawsze będzie miał coś innego do powiedzenia. Co wiemy o tych państwach? Mówiąc różne opinie. Jedno dobre, jedno złe, jedno nie wiadomo jakie. Zauważmy, mówimy tylko o władzy tych państw. To jest garstka ludzi, a generalizujemy na miliony. Nie zastanawiamy się. Nikt nam nie dał prawa i naszym nauczycielom też, ale myśmy tak zostali nauczeni. To nie jest to, że my nagle mamy 40 lat i swój osąd, tylko gdzieś w procesie edukacji ktoś zmarnował szansę, żeby nauczyć nas myśleć, wyciągać wnioski i mieć własne zdanie. Zobaczcie, że ludzie mają takie zdanie jak szklany telewizorek. Od razu jak się słyszy, to wiadomo, kto ogląda jedną, drugą, trzecią stację. Od razu wiadomo z jego wypowiedzi. A powiedz coś od siebie, brzydka pogoda. No jedyne, co jest w stanie powiedzieć. To jest ciekawe, że zatraciliśmy w procesie edukacji, zatraciliśmy naukę myślenia. Z góry mówimy, że Rosja nie jest cywilizacją Zachodu. Ale dlaczego? Zobaczcie, jak my mamy w historii do czego tęsknić. Polska szlachecka, rycerska,
U nich tylko dwie pierwsze warstwy mają za czym tęsknić. Ci na dole, swołocz, proletariat, pracownicy, kto by nie rządził, to ich ciął. I to jest bardzo mądra maksyma, że zmiana systemu zmienia to, co ludzie robią. Bo jak wprowadzimy im kapitalizm, ale nie możemy, nie udało się i się nie uda. Ale zmiana tego, co lubią, nie zmieni systemu, ale zmieni funkcjonowanie państwa. Wrócą do doktryny. Socjalizm będzie socjalizmem, wszyscy równo, nie ma biedy, pełna opieka społeczna. Czego tu więcej chcieć? Jak w raju. Chociaż tak jak mówią, że w Rosji jest jak w raju, wszyscy mają gołe tyłki, tylko nie mają co jeść. Zobaczcie na ciekawe statystyki, bo tego też nauczyciele nam nie mówią. Rosja na powierzchnię i Polska, a ile jest miast, w których jest asfalt i autobus i chodniki. My i Ukraina mamy porównywanie. Tam jest prawie 300 milionów ludzi. Władza dba o to, żeby były takie tereny jak na dole. Raz na miesiąc przyjeżdża sklep, podnosi burtę, sprzedadzą sukienkę. Mięso jest w lesie albo w stodole, ryba jest w jeziorze. Telewizja tylko Rosja 1. To są źli ludzie? Oni świata nie znają i go nie poznają, bo taka jest polityka rządu. U nas się mówi, że w tym rejonie Polski to mają chodniki polbrukowe, a tam jeszcze są chodniki z płyt kwadratowych. To jest taki problem mamy. Tam nie ma niczego. I nikt w najmniejszym stopniu nie zasila władz regionalnych w pomysły, ani władze regionalne poprzez to, że nie mogą nic żądać u góry, nawet nie starają się coś zmienić sami. Są niewyedukowani, nie mają żadnego pakietu wiedzy, który by im powiedział podstawy funkcjonowania państwa. Wolimy wysyłać w necie hejt, zamiast wysyłać pakiety szkoleniowe internetem. Większość z tych ludzi ma komórki. Internet oczywiście jest, ale z końcówką RU. Ale wiadomo, po to są hakerzy i nasi ludzie z wirtualnego świata, którzy są w stanie przepchnąć przez wiele barier to, co chcą. Szkoda wysiłku na hejtowanie ludzi. Tak jak tu mówili moi poprzednicy, że kończy się to czasami samobójczymi zamachami wśród bardzo młodych ludzi. Oni tego nie znają. Co ciekawe, Moskwa jest stolicą europejską. Ile jesteście w stanie wymienić miast, które przypominają Warszawę, Kraków, Gdańsk w Rosji? Starczy 2 rąk. I co jest ciekawe, nic się nie zmienia od lat. Przecież ten niebieski budynek, to podejrzewam, że cara pamięta, bo jest z drewna. To jest krótka informacja do zapoznania, jak media wyglądają. Więc skąd ten szary obywatel ma mieć wiedzę o świecie? 15% jest prywatne, ale te prywatne mają zgodę rządu, więc jeżeli nie będą nadawać to, co rząd kazał, to nie mają koncesji. Więc one są prywatne z natury, bo ktoś robi pieniądze na abonamencie i amen. I tyle w tym prywaty. Wolne media. Tak, wolne, bo bardzo powoli nadają sygnał. One są takie wolne, bo mają routery starszej konstrukcji i nie są w stanie realizować niczego szybciej. Rosja globalny sojusznik. Wszystkie działania, jak sami dzisiaj widzimy,
nie wskazują na to, żeby Rosja w ogóle starała się zostać globalnym sojusznikiem kogokolwiek, bo nawet problemy rynku gazowego będą rozwiązywać, jak sami widzicie, z Nord Stream 2. Do dzisiaj się nie chcą przyznać, że sobie sami dziurkę zrobili w rurce. Ale wszystko chodzi o to, żeby świat chodził na ich zdalnym sterowaniu. Jak poczytamy pierwsze wystąpienie Putina, jak został pierwszy raz prezydentem, powiedział, że Rosjanin musi zamoczyć swoje buty w Adriatyku, a Rosja ma sięgać dotąd, dokąd sięgał Związek Radziecki. On to powiedział i wszyscy potraktowali to, wygrał wybory, to wyborców zadowolił. Nie, on powiedział swój program, bo jak poczytacie kolejne wystąpienia, jak był wybierany, to on mówił do świata, co zrobi. On nie kłamie. Zobaczcie, on jest uczciwy. Mówi, co światu zafunduje. A my udajemy, że tego nie słyszymy. Orędownik pokoju od 9/5 w tyle konfliktów utopiony na świecie. I nic się nie zmienia, kompletnie. Teraz Ukraina. Pytanie, kto dalej? W które drzwi zapuka Rosja? To jest ten orędownik pokoju. A przypominam, że ktoś kiedyś powiedział, że Putin powinien dostać pokojową Nagrodę Nobla. A został człowiekiem roku w 2007 roku czasopisma Time, oprócz edycji amerykańskiej. Wszystkie inne edycje w świecie powołały go człowiekiem roku. No to teraz jest człowiekiem tysiąclecia. Globalne zagrożenie, cytaty proste, jeszcze nawet z Marksa. To wszystko jest. Tylko trzeba czytać i wierzyć. Choć powiem, że kiedyś Dalaj Lama powiedział do naszego Jana Pawła II, że ty jesteś panem największego kościoła o najsłabszej wierze. Bo na pogrzebach płaczecie, a podobno żyjecie wiecznie. Moi wyznawcy nie płaczą. I tak samo tutaj. Nikt nie wierzy. To wszystko jest. Chowanie w antyamerykanizm. Oni nie widzą Europy. U nich wszędzie jest antyamerykanizm. To są dwa bloki, które od lat się będą niszczyć. Zawsze występować przeciwko sobie. To jest celem. Oni sobie na rynkach światowych będą szkodzić. Nawet nieświadomie uderzą w jakieś państwo, które na przykład ma interesy handlowe ze Stanami w ważnej branży. Po to, żeby zachwiać rynkiem amerykańskim. I pozostałe państwa to są pośrednie ofiary działania Rosji. Tu jest dobry dowcip, bardzo dobry, tylko z niego się nie można śmiać. To nie Putin nie zna geografii, to my nie znamy historii Rosji, bo nas nie nauczono. Nikt nie przeanalizował, że w Rosji nic się kompletnie nie zmieniło. Od lat, od cara, świat jest do podbicia. A jak car przestał walczyć z Europą, tylko zaczął się bratać, to go obalili, zamordowali i przejęli komuniści i dalej próbowali zająć świat. Tam nie można inaczej postępować, bo zmienią władzę. Dlatego jeżeli dla nich standardy, które są potrzebne do funkcjonowania, życie ludzkie to jest najmniej warte. Dla nas odwrotnie. I na tym przegrywamy. Bo tak jak powiedział Stalin, jak giną jednostki, to tragedia, jak giną miliony, to statystyka. Czy coś się zmieniło w Ukrainie? Kompletnie nic. Świat, no tak wygląda. Nie jest to piękny obraz, ale wszędzie
mamy braki wiedzy. To nie jest pokazanie, to tak my widzimy świat przez pryzmat naszej wiedzy. Edukatorzy nie dopełnili obowiązku. Przedstawili fakty, nie komentując, nie ucząc myśleć, nie ucząc wyciągania wniosków. Dzisiaj fake news nawet jest informacją, bo nikt się, póki mu nie powiedzą w mediach, że to był fake news. Chwalimy się ilorazami inteligencji, tylko pytanie, jaki to ma wpływ na łykanie tych fake newsów i powielanie ich, jeszcze najgorsze, że fake news się najszybciej rozchodzi w mediach społecznościowych, bo zawsze jest pochwytny. Nie wyszła nam westernizacja państw. Nie wyszło nam. Bo my traktujemy naszą demokrację jak wzorzec metra pod Sewr i wszyscy mają te swoje metry w państwach do tego dostosowywać i wtedy w Libanie i we Francji metr ma 100 centymetrów. Nieprawda. To był błąd od lat. Ale jak popatrzycie w historii, konkwistadorzy raczej nie jeździli po to, żeby się dogadać z innymi kontynentami i z innymi mieszkańcami kontynentów, tylko lała się krew. Czyli my też nie do końca dzisiaj możemy się pochwalić uczciwością. Nawet parę nacji wyginęło całkowicie, znajdujemy tylko po nich artefakty. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że siła wiedzy, edukacja, sztuczna inteligencja tak, siła broni, armii i strachu nie. Wojsko, jak zawsze podkreślam, to jest ostateczność. Tylko pytanie, gdzie my zatraciliśmy możliwość komunikacji? Pełno się mówiło na wykładach, odbiorca, nadawca, komunikat. Piękne definicje. Tylko nikt z nikim nie rozmawia, żeby rozwiązać jakikolwiek problem. Definicję znamy dobrze. Znowu nikt nie przechodzi z nami do praktyki, jak to zastosować. Zresztą stanęliśmy przed pewnymi problemami. Mamy wiele wynalazków i nie można ich wyprodukować. Znaczy w sumie można, tylko produkcja jest droga. Dlaczego? Bo nie szkolimy technologów produkcji. Kierunek, który zamiera, czyli człowieka, który ten wynalazek, drogo wybudowany, zamieni na taśmę produkcyjną i będzie tańsza rzecz. Rozłoży to na elementy. Może dlatego, że zatraciliśmy zdolność logicznego myślenia i nie widzimy, jak to rozebrać i obniżyć koszty produkcji. Dlatego grafen dzisiaj jest tak drogi, bo nikt oprócz polskiej technologii nic tańszego nie wyprodukował, a mieliśmy mieć nawet lakierowany samochód na czerwono, po zmianie napięcia, tak jak w radiu, będzie zielony, potem będzie czarny, bo grafen pozwala na takie triki. Ale jest za drogi, samochód by kosztował 3 razy tyle, tylko dlatego, że będzie pokryty grafenem. A jest to rewolucja, bo można to wszczepiać w skórę, pobudzać nerwy, ale na razie grafen jest za drogi w produkcji. Zacznijmy tworzyć dylematy polityczne. Nie używajmy wojska do rozwiązywania i do zmiany ustroju. Sami wiemy, że nam Korea i Wietnam nie wyszła. Irak się zakończył, tylko nie wiadomo jak. Afganistan dla ruskich i dla nas się zakończył. Tylko te państwa po pewnym czasie odbudowały się. Dlaczego? Bo mają niewyedukowane społeczeństwo. Brakło tej drugiej części dotarcia do obywatela i powiedzenia mu: słuchaj, u siebie możesz mieć swoją hodowlę zwierząt, swoją hodowlę roślin i nie róbmy z nich od razu magistrów. Pokażmy mu nawet obrazkowo, jak coś posiać, jak coś posadzić. Ustrój versus człowiek. To, co mówiłem wcześniej, nie zmieniajmy ustroju. Ustrój z definicji
Komunizm jest złoty, socjalizm jest złoty. Kapitalizm w definicji jest złoty, tylko ludzie to psują. I jeżeli dzisiaj zaczniemy kształtować człowieka do tych warunków, w których żyje, to on sam zmodyfikuje swój ustrój, jak będzie potrzebował, ale nie obali władzy. On ją zmieni w wyborach, bo będzie tych świadomych ludzi bardzo dużo. Może stwórzmy błękitną armię komputerową, która się zajmie poprzez sztuczną inteligencję i sieć dotarciem do tych obywateli za bramą, do której nie ma dotarcia. Takie wyzwanie, żeby nie marnować tego potencjału, ale oni potrzebują prawdy. Prawdy dawkowanej, stopniowanej, bo musimy założyć jedno, że oni są na razie tabula rasa, jeśli chodzi o wiedzę, i z pewnego poziomu ich trzeba dźwignąć. Trzeba wiedzieć, że mają różne dziwne języki i trzeba do nich dotrzeć, więc może obrazkowo na początku. Obrazków nie trzeba tłumaczyć. Wykorzystajmy to. Praca u podstaw, żeby im zabezpieczyć te podstawowe potrzeby. Najniższa edukacja, zmiana poglądu, przestańcie walczyć władzą, zacznijcie walczyć z bytem w swoim rejonie. To, co mówiłem, wybudujcie drogi, chodniki, wybudujcie sklep. Wasi następcy będą już z tego poziomu zaczynać. Metodologia, kształtowanie odbiorcy, dobór metod, to są algorytmy, o których mówili poprzednicy, co jest potrzebne. Potem dostosowanie metod do odbiorcy i tworzenie pionierów rozwoju, wzorców do naśladowania nauczycieli, edukatorów. Nie wszystko naraz. To jest proces, ale świat się sam transformuje w nowy wymiar. Sam. Poprzez wiedzę, poprzez sztuczną inteligencję. Niech ona podpowie, jak dotrzeć do tych ludzi. Znajdźmy dla niej pozytywne zastosowanie, bo wiadomo, że czarny świat komputerów znajdzie dla niej negatywne zastosowanie. Podnoszenie poziomów edukacji w danym środowisku, budowanie warstw społecznych, może i elit. Brzydkie słowo, ale zmiana systemu funkcjonowania bez zmiany ustroju i transformacja polityczna, do której w ramach wyborów doprowadzą sami. Bo może nie będą chcieli mieć demokracji zachodniej, a zrobią to, co Chińczycy, którzy powoli mają ustrój socjalistyczno-kapitalistyczny lub kapitalistyczno-socjalistyczny. Bo ciężko to tak nazwać, bo jest i prywatny biznes, szanuje ich się bardzo, bo doradza rządowi. Wioski, które są zniszczone, burzą całkowicie, budują obok osiedla, przesiedlają ludzi, a te tereny zamieniają na tereny orne. Sami zostali zmuszeni, bo zaczęły im się niektóre dzielnice buntować. Ale tam jakoś wyciągnęli wnioski. Fakt, że nie jest to jeszcze państwo jako wzór. I postarajmy się tego człowieka zmienić w człowieka uczciwego, to co mówiliśmy na początku. Jeżeli będzie dostarczana mu wiedza prawdziwa i prawda obiektywna, on się inaczej nie wykształtuje. Jeżeli nauczymy go jeszcze wyciągać wnioski, dedukować, przewidywać, spójność tych rzeczy, jak już mówiłem na poprzedniej konferencji, myślenie, mowa, wiara, czyny, to jest z kilku wiar wzięte, które charakteryzuje człowieka. Jeżeli ktoś mówi nie, wierzy, że nie, robi w tym kierunku, to jest dla nas klarowne. Jeżeli mówi tak, robi, mówi pod, jest dla nas klarowne. Jeżeli nie ma spójności tych 4 obszarów komunikacji w różny sposób, to człowiek nie jest wiarygodny, jest nieuczciwy. Przykład Putin. Co innego mówi, co innego robi. Pytanie, w co wierzy, bo tutaj mamy nieodkryte. Tych ludzi się trzeba bać. Mówimy, że powinniśmy dostarczać tym ludziom pełnię wiedzy, pełnię świata,
pokazać, że jest inne życie, bo ci ludzie nie wiedzą, że gdziekolwiek indziej, że ich kraj to nie wyspa i na jednym wielkim oceanie, tylko że są inne państwa i nie, że tam jest niesamowicie dobrze, tylko jest inaczej. Zobacz, może coś z tego weźmiesz. Nie bierz wszystkiego. Zobaczcie, że nasi nauczyciele nie nauczyli nas analizy świata. Dlatego sam mam dzisiaj dylemat, bo niewielu dzisiaj nauczycielom jestem w stanie powiedzieć dziękuję. Bo wiele rzeczy wykształtowali mi ludzie, z którymi współpracowałem, z którymi miałem przyjemność nawet przygotowywać jakieś wystąpienia, bo myśmy tworzyli kreatywny zespół. A nauczyciel nas tylko stopował. Tak z ciekawości ze średniego wykształcenia jestem technikiem, energetykiem, a z mojej klasy jest 2 aktorów, 4 polonistów, 2 astrofizyków i chyba 3 żołnierzy. I w zawodzie energetycznym pracuje chyba 8 osób. Ale zobaczcie, jaki pakiet. Tylko dlatego, że mieliśmy polonistę, który założył teatr i stwierdził, że technik musi też widzieć świat kolorowo. I pisaliśmy wiersze. Jak dziś pamiętam, pisałem odę do drzewa koło domu i ciężko było mi to obronić, bo podobno byłem w przekazie niewiarygodny. Chociaż jak się czytało, podobno było dobrze, tylko nie potrafiłem tego zadeklamować właściwie. Także można niekoniecznie pacyfikować, bo to tak brzydko nazwę, ucznia do wymiarów szkoły. Jeżeli jesteś w szkole samochodowej, to masz wiedzieć, że samochód ma 4 koła i nic poza tym. A że on jest częścią środowiska i porusza się gdzieś w społeczeństwie i może być niebezpiecznym narzędziem, to już na to nikt nie zwraca uwagi. Ja to nazywam taką teorią łączenia kropek, wielu obszarów, które normalnie ze sobą się nie łączą. Mamy tu siedzące to wiedzą, że takie książeczki są dla dzieci. Jak się ładnie połączy kropki, to powstaje misio na przykład. I przez to łączenie kropek też czasami wychodzą mi ciekawe obrazki, bo staram się łączyć dziedziny, bo zresztą odpowiadam za to, żeby przewidywać sytuacje groźne dla kraju, żebyśmy mogli spokojnie tutaj na konferencji siedzieć, ale te mechanizmy działają. Te mechanizmy działają i jesteśmy w stanie wykreować nową rzeczywistość. Mamy NGO-sy, ja już o tym mówiłem. Wpłacamy pieniądze, tylko nie wiemy, że na to same konto wpłaca Gazprom, ale tylko i wyłącznie z przeznaczeniem, żeby dana organizacja powiesiła się na drzewkach, gdzie jest budowana autostrada wzdłuż granicy. I nieważny jest ten ślimaczek, tylko ważne, że ta autostrada połączy jednostkę wojskową gdzieś tam z miejscem dobrym do obrony. I tylko dlatego Gazprom na polecenie Putina płaci pieniądze, kupuje im kurteczki Helling Hansena, bo sami wiecie, że one nie są tanie, i śpiworki porządne. I oni tam nawet w zimie wiszą. Więc się pytam, to jest słuszne, nikt nie patrzy skąd są fundusze. A to są znowu ludzie, którzy nie zastanawiają się, skąd mają fundusze. Myśmy pewną rzecz zatracili. Dzisiaj altruizm stał się najwyższą formą egoizmu. Jeżeli wpłacę na środowisko, to mogę już nie sortować śmieci, zabiliśmy swoje sumienie, które nas gryzło. Przelaliśmy na fundację. I jeżeli my dzisiaj czegoś nie zmienimy, nie zaczniemy analizować, to rzeczywiście te NGO-sy nam przywiozą uchodźców do Europy, bo łódeczki te piękne też są sponsorowane przez pośredników, bo tych ludzi nie stać na te łodzie, które używają do przypłynięcia do Europy.
One są z odpowiednich źródeł płacone, odpowiednio przygotowane, bo one dopłyną tutaj, bo one nie mają utonąć. One mają dowieść tych ludzi, żeby eskalować problem. I teraz pytanie, wspierać, nie wspierać. To wszystko jest kwestia wyważenia i rozsądku tych ludzi, którzy te akcje prowadzą. A dlaczego nie pomagać tam? Dlaczego nie rozwijać edukacji? Dlaczego NGO-sy nie budują szkół? Dzisiaj przywiezienie 100 ton ryżu do Afryki, to za moment jest 50, za moment jest 0. I na tym się kończy nasze wsparcie Afryki. A nie dajemy im nic w zamian, żeby oni sobie sami pomyśleli, co można u nich, gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek, tak jak Katarczycy mają klimatyzowane stadiony, to jaki problem, żeby były szklarnie, w których będzie rosło jedzenie dla nich. Ale nikt tego im nie proponuje. Kompletnie. To, co mówię, człowiek, obiekt oddziaływania. We wszystkich problemach w świecie, jeżeli nie zajmiemy się człowiekiem, to wojny będą miały taki wymiar. Jeżeli nie wykorzystamy tej szansy rozwoju sztucznej inteligencji, która jest ściśle związana z edukowaniem, bo jest z przesyłem wiedzy. Informacja to jest jakaś wiadomość. Negatywna informacja też jest wiadomością, że coś jest negatywne. Jeżeli my dzisiaj tego nie wykorzystamy, to w pewnym momencie, jak to mówią, historia nam powie i co? Tylko jak to mówią, znowu wpłacimy na jakąś fundację pomocy i uznamy, że mamy czyste sumienie. Tyle od siebie zrobiłem. Zobaczcie, co się dzieje, jak przychodzi okres rozliczenia podatków, wszyscy robią przelew na organizację. Co robisz na co dzień? Stare ciuchy lecą do kotła, zamiast pojechać gdzieś i dać komuś się ubrać. Tego nie bierzemy pod uwagę. Raz do roku, kampanijność, przelewamy, 12 miesięcy czystego sumienia. Zobaczcie, jak sobie sami potrafimy położyć opatrunek na serce zranione niedziałalnością. No ale to diagnoza. Nauczmy się rzeczywiście przyjmować te informacje, sortując, segregując. Nie nie dalej informacji, bo czasami ta informacja, jeżeli umrze na pierwszym komputerze, nie zrobi nikomu krzywdy. Jeżeli się pojawi na 1 milionie komputerów, może kogoś skrzywdzić, bo on się poczuje osaczony i wyskoczy oknem. To, że ktoś coś zrobił źle, to nie uzmysławiajmy mu poprzez nasze przesyłanie na Facebooku czy gdzie indziej, że on zrobił źle, żeby pół świata przeczytało, bo on sam ma problem ze sobą dzisiaj. Ale jeżeli cokolwiek otworzy w mediach i zobaczy swoją twarz, to może być desperacki czyn. Edukacja, tak jak mówiłem, praca u podstaw, oddziaływanie przykładami. Najprościej. I musimy oczywiście coś argumentować, ale to musi być zjadliwe, czyli do skonsumowania przez nich. Inaczej rozmawia się z muzułmaninem, inaczej rozmawia się z buddystą, bo inne wartości decydują o ocenie pewnych faktów. Więc literalnie znowu, patrząc przez przykład demokracji zachodniej, nie traktujmy, że my, katolicy, mamy antidotum na leczenie buddystów, muzułmanów. Nie da się. A potem sztuczna inteligencja, żebyśmy powiedzieli, to jest zła sztuczna inteligencja, ale u nich to wiara akceptuje. Sorry, i tego już nie poruszamy problemu. Po to, żeby siebie nie narażać na to, że ta druga strona będzie naszym wrogiem, bo ingerujemy w wiarę. I komunikacja stopniowa wraz ze wzrostem
wiedzy. To jest proces na lata. Tego my nie zmienimy filozofii świata ani podejścia tych państw, które pokazałem wcześniej, uznanych za negatywne, że oni nam będą za cokolwiek wdzięczni, bo wdzięczność jest tylko, i to jest, mój tato zawsze powtarza, że wdzięczność jest cechą ludzi wielkich, zbudowanych z dobrego kruszcu, ale tego kruszcu na świecie jest niewiele. Więc nie liczcie na wdzięczność. Satysfakcja wewnętrzna powinna każdemu wystarczyć. Dziękuję bardzo.